Siemka, ja jestem Adacho. I czy już podnieśliście rękę do Tianjian-fanowej Genkidamy? Ja nie podnoszę, żeby tutaj smród z moich... smród spod moich pach nie wyżarł wam oczu. Nie, żartuję. Ta historia jest już zakończona, także czy podnieśliście ręce, czy nie podnieśliście, to nie ma żadnego znaczenia. Saigo no Son. Ostatni Son. The Last Son. Ostatni z rodu Son. Manga autorstwa Goten Kuna, czyli człowieka, który też narysował Namek Seijin Densetsu i 321 lat po Dragon Ballu. Genkidama rozdział 6. Nie będę was trzymał w niepewności, bo sam jestem bardzo ciekaw tego, jak ta historia się zakończyła. Nie będę wam też streszczał tego, co się działo, bo podejrzewam, że wszyscy doskonale pamiętacie, co było w ostatnich rozdziałach, jeśli trafiliście tu przypadkiem. Nie wiem, co mam wam powiedzieć, cofnijcie się do początku i... O, tak jak my tutaj cofamy się, widzę, że tutaj w przeszłości... Co to w ogóle jest? Czemu ten Zarbon i Dodoria są tak jakby wklejeni tutaj? Co to? Czemu oni tak śmiesznie wyglądają? Ale okej. Mamy retrospekcję. Vegeta jest przed Freezą, Zarbonem i Dodorią. O! W końcu tu jesteś, Vegeta. Mam nieodpartą ochotę zapalić lampkę. O, tak jest. W końcu tu jesteś, Vegeta. Jeszcze mamy tutaj czasy zamierzchłe. Chciałeś mnie widzieć, tak, panie? Chciałem z tobą porozmawiać na temat tego młodego Saiyanina, którego Raditz przyprowadził. Doszły mnie słuchy, że chcesz się go pozbyć. Nie chcesz go zatrzymać ze sobą. Zabraniam ci. Co? Pozwól, że wyrażę się jasno. Jeśli cokolwiek zrobisz temu dziecku, będziesz odpowiadał za swoje akcje przede mną. Frieza broni Gohana z jakiej paki? Ani nie powinieneś robić niczego podejrzanego. Aha, nic podejrzanego nie powinno się mu zdarzyć podczas misji. Haha! Jest was tylko trójka. Jeden dodatkowy sojusznik nie zrobi nam żadnego problemu. Wtedy przecież tak naprawdę Raditz poleciał po swojego brata, a przyniósł swojego bratanka, więc wyszło na to samo, prawda? Ten mały po prostu potrzebuje trochę treningu. Nappa się tym zajmie. Przecież Nappa też jest osobą, która trenowała ciebie. Czyż nie? Dobrze, Lordzie Frizo, rozumiem. Syn Kakarota zostanie z nami. Perfekcyjnie, wierzę w ciebie, Vegeta. W takim razie możecie go zatrzymać. Idź, zajmij się tym. Jak najbardziej, panie. Hej, Vegeta, czy ten mały chłopiec przeraża cię? Mówi Dodoria. Czy Dodoria to mężczyzna czy kobieta? Jak myślicie? Ja myślę, że to bardzo urodziwa kobieta. Boisz się, że zajmie twoje miejsce? Dalej, Dodoria, nie śmiej się z niego, mówi Frieza. Po prostu trzymaj na niego oko. Tak, panie, mówi Zarbon. Będę musiał użerać się z tym durnym dzieciakiem. Co za pieprzony Frieza. Jesteś śmieciem, zawsze cię nienawidziłem. Powinienem był cię zabić pierwszego dnia. Nawet nie zasługujesz na szybką śmierć. Te słowa pojawiają się w głowie Vegety. Vegeta dodatkowo nie lubił Gohana ze względu na to, że jako przewodniczący tej grupy, jako szef tej ich małej ekipy, musiał słuchać wielu obelg ze strony Dodory i Zarbona i też był gnojony dodatkowo przez Freezę z tego tytułu. Wszystkie te lata treningów zmarnowane! Tylko ze względu na to, że postanowiłeś nas zdradzić w ten sposób. Umrzesz dzisiaj. Dołączysz do Nappy w piekle. Teraz już rozumiem, dlaczego Vegeta... Wiecie co? Muszę się napić. Może nie udawanie głosu Vegety, ale ta chrypka mnie męczy. Dołączysz do Nappy w piekle, mówi Vegeta. Umieraj! Wretch? Szkodniku? Dobrze tłumaczę słowo? Nieszczęśniku, łajdaku, nikczemniku, nędzniku, wyrzutku, bydlaku. Ty bydlaku! Vegeta mówi do Gohana, uderzając go po raz kolejny w twarz. Wygląda na to, że kilka ostatnich minut walki dla Gohana to jest ciężki kawałek chleba do przełknięcia, bo Gohan nie ma już chyba siły, żeby jakkolwiek się Vegecie stawiać i wygląda na to, że Ziemianie będą musieli go ocalić. I wtedy być może Gohan stwierdzi, że tak naprawdę przez ostatnie 10 lat był po złej stronie. Gohan! Chichi nie może na to patrzeć, Yamcha też zdumiony, wygląda na to, że Gohan jest faktycznie... Nie sądzę, żeby był przez Vegetę zabity, ale jest na pewno bardzo poważnie zraniony. Jest złapany w olbrzymi wybuch. Jego zbroja już dołączyła do Nappy i Raditza. Poleciała w zaświaty. Gohan został już tylko w leginsie, ale zostały mu rękawice. To jest niesamowite. Rękawice i buty. Rękawice jeszcze zostają niszczone czasem, ale buty? Postacie w Dragon Ballu nie tracą spodni i butów. To jest straszne. Ty mały draniu, jesteś twardy. Nie myślałem, że przeżyjesz ten atak. Te wybuchy gniewu sprawiają, że jest nie do kontroli. Absolutnie muszę się go pozbyć, żeby już na mnie groził, mówi Vegeta. Muszę go wykończyć. Gohan mimo wszystko wstaje na nogi, a ten Shinhan tam robi X. Ten Shinhan robi logo Twittera nowe. Trzymaj, wytrzymaj. Żegnaj, Nasu. Vegeta rzuca się w stronę Nasu, ale Nappa, jaki Nappa, Yamcha ratuje Gohana przed Vegetą.
Yamcha ratuje Gohana przed Vegetą. Co to w ogóle jest za zdanie? Yamcha kopie Vegetę? Wszystko w porządku, Nasu? Nie mamy więcej sensu. Zniknęły razem z Chiaotzu. Ten Shinhan, szybko! Musisz się pospieszyć. Jeszcze kilka chwil. Już prawie gotowa. To koniec! To jest wasz koniec! Vegeta rzuca się wściekły w stronę, no właśnie, nie wiem kogo, czy Yamcha... Biedny Yamcha, po co się wychylałeś? Skończy jak Krillin i Chiaotzu. Ten Shinhan sobie tam... Ten Shinhan ma najlepszą rolę, bo on jest niby najważniejszy, bo robi Genkidamę, ale jest na uboczu, podnosi ręce. Panowie, no wytrzymajcie jeszcze chwilę, no ja tu nie jestem gotowy, nie? Nie jestem gotowy. Ale Yamcha tutaj widzę, że się całkiem stawia Vegecie. Vegeta no oczywiście jest trochę pobity, ale umówmy się, że jest to duży skok w porównaniu do tego, jak wyglądała oryginalna historia. Yamcha bije się tutaj z Vegetą. Spróbuj to przyjąć. O, tego jeszcze nie mieliśmy. Vegeta też używał tej techniki w Saiyansadze. Mamy nawet kartę w dokanie, która ma taki atak, prawda? Jak Vegeta robi Ale Yamcha ucieka przed tym. Nie próbuje tego przyjmować na ciało, tylko ucieka. Chociaż jeden atak trafia niestety, ale nie jest okej. Yamcha przeżywa, okej. Bo gdyby się okazało, że ten Shinhan tylko przeżyje jako ten, który robi Genkidamę, chciałbym, żeby nie było tak, że po jednym ataku nasi bohaterowie umierają. Krillin i Chiaotzu to już za dużo. Jest inaczej niż z Radicem, co? Zobacz, to jest siła prawdziwego, elitarnego wojownika. I Yamcha, wstawaj, mówi Bulma. Nie jestem tak delikatny. Ej, a ten gość z 3 oczami, gdzie on jest? Nie ma go tutaj. Vegeta zwraca uwagę na ten Shinhana. O nie! Dlaczego ten Shinhan nie mógłby robić Genkidamy za skałą? Czyli oni nie mają skauterów, Vegeta nie może wyczuwać ki. Schowałby się ten Shinhan za skałą i tam by podnosił ręce i okej, byłaby tam kula, ale Vegeta by nie wiedział, co to jest za kula. Nie mogłoby tak być? Okej, udało się. No zobaczcie, ta kula nawet nie jest taka duża, to za dużą skałą by się schował i mógłby potem z nią wyjść, nie? Mogłoby tak być. Nagle ten Shinhan przychodzi. Panowie, jest gotowa. Mam już gotową, teraz wystarczy rzucić, nie wiem czy ktoś jest chętny, czy ja mam rzucać? Ja mam rzucać? No dobrze, wszyscy tutaj leżą, no okej, to mógłby tak zrobić, nie? Przychodzi z Genkidamą. Panowie, przepraszam za zwłokę, już gotowe. Yamcha, Nasu, wasza kolej, podnieście swoje ręce. Zobaczymy czy Yamcha podnosi, ale czy Gohan podniesie? Ten Shinhan, on... Roshi to wszystko widzi? Co jest? Co on ma zamiar zrobić? Co to jest za energia? Skąd ona się wzięła? Vegeta nie wie co to jest. Musimy się pospieszyć. Teraz, kiedy mnie widział, straciliśmy element zaskoczenia. Ten Shinhan, dalej, nie czekaj! Teraz albo nigdy! Draniu, jakżeś to uczynił! Mówi Vegeta. Nasu nie dał mi swojej mocy. A niech to. Gohan, miałeś jedną robotę. Zresztą, ile Gohan ma mocy po tym, jak został pobity przez Vegetę? Genkidama! Podoba mi się to, że krzyczy Genkidama! Przyjmij to! Mówi ten Shinhan, rzucając ten atak. Może, wiecie co zrobi Gohan? Złapie Vegetę. I stwierdzi, że nie da energii, ale przynajmniej złapie Vegetę i razem odejdzie z nim. I będzie w ogóle, nie będzie już żadnego Sona. Już żadnego Sukin, ani żadnego Scurvy. Niech ci się nie wydaje, że tego nie odbije. No nie odbijesz, bo to jest Genkidama, chłopie. Ty nie oglądałeś Dragon Balla, ty nie wiesz jak to działa. Nie możesz tego odbić, bo nie masz czystego serca. Oryginalnie Gohan ją odbił, ale tu Gohan nie ma czystego serca. To kto to odbije? W ogóle jak ten Shinhan robi Genkidamę nie mając czystego serca? Może ma czyste serce? Może przez te lata nie był w stanie zrobić Genkidamy, bo miał w sobie zło i wydzielił swoje zło tak samo jak Kami się rozdzielił na Kamiego i Piccolo, nie? I może gdzieś jest ten Shinhan Daimao. Może tak jest. W następnej mandze. Goten-kun, podsuwam ci pomysły. Ten Shinhan Daimao. Technika ten Shinhana jest monstrualna, mówi Roshi. Chichi spogląda na Gohana. Gohan? Mamusiu. On powiedział do niej mamusiu. Przepraszam. Co ty masz zamiar zrobić? Nie poświęcaj się, chłopie, kolacja czeka w domu, no mówiłem! Gohan, wracaj! Jeśli myślisz, że nie odbije tego ataku, jesteś w błędzie. Gohan ma zamiar się poświęcić razem z Vegetą, tak? Tak jak powiedziałem. Ła, kurwa! Dlaczego to robisz? Oh, nie! Nie, Gohanku, nie!
Wskrzeście tego skurwibonka potem, bo on musi zjeść kolację w domu. Ten Shinhan już nie ma odwrotu, rzucił Genkidamy. Yamcha, aż mi się przypomniała ostatnia karta z Dragon Ball Divers, jak Omega Shenron tam został wrzucony. Na taką gębę jakby był przerażony. To dosłownie tutaj tak samo Yamcha wygląda. A nie! Jesteś szalony? Genkidama zbliża się do Vegety. Ten jest przytrzymywany przez Gohana. Ten Shinhan nie może już nic zrobić. W ogóle zwróćcie uwagę na to, że ten Shinhan pcha to 4 rękoma. O nie! Skąd on? Co tu się dzieje? Czy przez to, że Gohan nie dorzucił swojej energii do Genkidamy i ona jest za słaba, ten Shinhan musi ją dodatkowo przepchnąć i robi ostateczne Kikoho 4 rękoma? Patrzcie, co on robi. Jedną parą dłoni pcha Genkidamę, a drugą robi Kikoho. No gość ma dosłownie moc Nico Robin. O, złapani są! Obaj są złapani! Gohan i ci są złapani! Gohan i Vegeta obaj są złapani! Gohan się uśmiecha na samym końcu i ginie. Nie! No. Goten-kun, czy ty jesteś jakimś masochistą? Tobie przyjemność sprawia pisanie takich historii? Jak można tak łamać serce widza, czytelnika? Jasny gwint, udało mu się. Ich aura zniknęła. Zrobiliśmy to, Son Goku. I jeszcze ten Shinhan wyzionie ducha, bo puścił jakieś pierdolone ostateczne Kikoho z Genkidamą, kurwa w zestawie powiększonym z frytkami. O co tu chodzi? Yamcha sam jedyny przeżył? Ostatni Son. Ostatni rozdział. The Last Son. Nie wiem, może faktycznie to będzie Goten. Może się okaże, że Chi-Chi jest w ciąży, bo ma Gotena swojego w brzuchu, bo Goku tam zostawił jej niespodziankę i to nie będzie wcale Gohan, tylko Goten. I co? Znowu zaczynamy retrospekcją. Ha! Złap mnie, tatusiu! Malutki Gohanek jeszcze przed przylotem Saiyan potyka się o kamień, upada na ziemię. O, to boli! O, źle upadłeś, Gohan. Krwawisz? A, wszystko w porządku, synu. Nic ci się nie stanie, Gohan. Zawsze będę tu... Jak można taką mangę pisać? Goku podnosi płaczącego synka i mówi: Kochanku, nic ci się nigdy nie stanie. Zawsze będę cię bronił. I od razu przechodzimy do grobu Goku jeszcze w deszczu. Ja muszę to rozszyfrować. Co tu jest napisane? Ta manga jest... kurwa, naprawdę dobra. Naprawdę dobra. Son Gohan... Tu jest napisane Son Gohan. O tym grobie. To jest grób Gohana. Czemu nie ma happy endu? Czemu tu nie ma happy endu? Czemu? Okej, być może ta manga straciłaby przez happy end, ale I am flabbergasted. Jestem po prostu... Wywaliło mnie z wrotek. Co to jest za historia? Nawet kurwa świnie w garnitur włożyli. I mamy te skarpetki, co mieliśmy. Patrzcie, Bulma na rękach trzyma skarpetki. Sox, czyli syna Yamszy. Mała, płaczesz tam też? Chodź tu. Mała, to nie jest moment na takie okrzyki radosne. Tutaj wszyscy płaczą. Puar też nie wie, o co chodzi. Mnie nie było w tej historii. Ja u siebie w domu byłem. Nie no, ta Chi-Chi tutaj, płacząca, na wietrze, w deszczu. O! Co jest? To nie jest retrospekcja. Jak długo zajmie podróż z Arbonie? Będziemy tam za 4 miesiące, panie. Dobrze. Nie mogę się doczekać, żeby ich spotkać. Frieza może leci na ziemię? Pomścić Saiyan? I wtedy Chi-Chi jakiegoś Kaiokena mu zrobi? Ludzie z ziemi są niesamowici. Sukces w pokonaniu Saiyan nie jest czymś łatwym. Mogłem wysłać tam oddział Ginyu, ale jestem bardzo ciekaw. Chcę zobaczyć ludzi, którzy pozbyli się tych przeklętych Saiyan. Frieza leci na ziemię. Saigo no... Nie, chłopie! Czy ty jesteś normalny? Szkoda, że i tak będę musiał ich wybić. Czy ty jesteś normalny, typie?
Jak można tak skończyć mangę? Ludzie, kurwa, piszcie coś tutaj do mnie. O... Nie ma smoczych kul. W ogóle co się dzieje z androidami? Ktoś też pytał w komentarzach, jak to jest, że Jiro się nigdy nie pojawił i nie ma Seli i tak dalej. Naszych bohaterów nie ma smoczych kul. Wszyscy kurwa umarli na końcu! I jeszcze 157 stron. Goten-kun, powiem ci tak, jesteś utalentowanym bydlakiem. Jesteś utalentowanym bydlakiem, ale jak można pisać tak smutną historię, która się kończy po prostu tak. Frieza leci, tak ich zabije. Nie dość, że oni pożegnali Gohana w ten sposób, to jeszcze wszyscy... Jestem w szoku. Dawno nie było historii, która by po prostu tak mnie wymiętoliła. O co tu chodzi? Czemu to się nie skończyło dobrze? Okej, Goten-kun, nie jesteś typowym mangaką. Nie jesteś typowym mangaką i za to cię lubię. Te historie na Mexegin Densetsu 321, one się kończyły w... Nie chcę wam mówić, bo nie chcę spoilerować, jeśli nie czytaliście, ale ta? Wow. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Świetna historia. Naprawdę świetna historia. Wiadomo, są elementy, których można byłoby się przyczepić, jak ostatnio mówiłem, że Roche nie trenował i tak dalej. Czemu w ogóle androidów nie było, może tutaj też warto byłoby 2 słowa na ten temat powiedzieć, ale nic nie mam do dodania. Nie. Jestem mimo wszystko zadowolony, bo dawno czegoś takiego, chyba w życiu czegoś takiego nie czytałem. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Dzięki wam za oglądanie i z niecierpliwością czekam na kolejne mangi tego autora, o ile ma zamiar coś jeszcze w przyszłości rysować, bo tak, odnośnie rysunków, poprawił się, ale te historie, co on wymyśla, kurwa, sztos. Dzięki. Miłego dnia. Dziana!